Czołem teoretycy, z tej strony Karol, witam was na kanale Unbranded Buffalo i oglądacie teraz długo wyczekiwane teorie BTS. Zaczynamy! Minęło mniej więcej jakieś 100 lat od ostatniej części teorii BTS i pewnie też zauważyliście, że na naszym kanale pojawiło się troszeczkę mniej filmów, a na to wszystko mamy jedno wytłumaczenie, które brzmi praca, ale K-popowa praca, o której też wam opowiemy, więc mamy nadzieję, że nam wybaczycie. Ale pora na teorię. Jeżeli stęskniliście się za tą serią, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu serduszko i daję wam na to kilka sekund. Wystarczy. Ale zanim zacznę teoretyzować, chciałabym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, spełnienia wszystkich K-popowych marzeń, więcej teorii, odpowiedzi na pytania wiszące w powietrzu mniej więcej od No More Dream, kolejnej trasy koncertowej BTS po Europie, a teraz możemy przejść do teorii. Pewnie się teraz zastanawiacie, dlaczego zamierzam omawiać notki Jungkooka, skoro notki dołączane do albumów Love Yourself zaczęłam omawiać już dawno, więc dlaczego nigdy ich nie skończyłam? Odpowiedź znowu jest prosta, zrobił się taki bałagan, że inaczej się po prostu nie dało, bo z każdym nowym albumem dochodziły nowe notki. Okazywało się, że te notki z nowego albumu powinny być 10 lat wcześniej, ewentualnie jedna notka z nowego albumu powinna być 2 dni przed tą, którą już omówiłam, więc niestety, chcąc nie chcąc, muszę zacząć od początku. Dlatego uznałyśmy, że lepiej będzie, jak zrobimy zupełnie nową serię, czyli jeden film na jednego członka i kolejność omawianych członków BTS też nie będzie przypadkowa, bo starałam się to ułożyć tak, żeby wyjaśniało z każdym odcinkiem coraz więcej, żeby te notki były ze sobą powiązane, więc teraz zaczynamy od Jungkooka, jako że jego notki nie są aż tak wielką niewiadomą jak cała reszta. Jungkook wydaje się w tych notkach takim trochę postronnym obserwatorem, a przynajmniej w jakim stopniu, bo z poprzednich filmów już wiecie, że Jungkook miał wypadek, widzieliście to w I Need You, widzieliście to w Highlight Reel, a w notkach jest to opisane bardzo dokładnie. Doliczyłam się 10 notek Jungkooka i mam szczerą nadzieję, że to wszystkie, bo już niejednokrotnie miałam taką sytuację, że omówiłam jakieś notki i nagle się okazało, że ktoś znalazł, powiedzmy na przykład w wersji o albumu Tear jakąś notkę, która jeszcze nie była przetłumaczona. Podsumowując, naprawdę zbieranie tych notek jest dużo gorsze niż kolekcjonowanie fotokart z waszym biasem. Ale do rzeczy. O dziwo, pierwsza chronologicznie notka, którą mówię w tym filmie, nie była jeszcze omawiana wcześniej i pochodzi z albumu Love Yourself Answers. Została napisana 28 maja roku 19. Czasem czuję się troszeczkę dziwnie mówiąc o wydarzeniach z przyszłości, ale być może tutaj powinna powstać nowa teoria. Może BTS próbuje nam coś przekazać. Ale oczywiście nie mówię tutaj, że za 3 lata Jungkook będzie miał wypadek samochodowy, zupełnie nie o to mi chodzi, ale być może te daty nie do końca są przypadkowe. Pierwsza notka Jungkooka rzuca nam światło na to, co wydarzyło się wcześniej. Na pewno pamiętacie cytat: po powrocie z nadmorza wszyscy byliśmy samotni, który pojawił się zarówno na plakatach promocyjnych do Love Yourself, jak i w Highlight Reel, jak i w notkach. I to, co wydarzyło się nad morzem, jest ogromną zagadką, którą ja próbuję rozwiązać od kilku ładnych filmów, od kilku ładnych miesięcy, ale oprócz tego, co stało się nad morzem, stało się też dużo więcej. Były inne wydarzenia, zdarzenia, dramaty, tragedie, w zależności o którym członku mowa. W swojej pierwszej notce Jungkook pyta reszty BTS, jakie są ich marzenia. Jin odpowiada, że chce być po prostu dobrym człowiekiem. Yoongi mówi, że nie ma żadnych marzeń, chce być kimkolwiek. V za to chce być superbohaterem i ratować biednych ludzi. Hoseok za to dodaje, że chce po prostu odnaleźć matkę i być szczęśliwym. Z poprzednich filmików z teoriami, z poprzednich teledysków, notek i wszystkiego, co wydało BTS, a szczególnie z Highlight Reel, powinniście pamiętać, że mały Hoseok został opuszczony przez matkę w wesołym miasteczku. Jimin, spytany przez Jungkooka o jego marzenie, powiedział, że w przedszkolu chciał być zawsze prezydentem, ale teraz do końca nie wie, co chce robić. Namjoon za to powiedział, że nie ma marzeń, chce jedynie, by jego pensja w pracy się podniosła. Jungkook, słysząc wypowiedzi swoich Youngów, sam zastanowił się, kim chciałby być w przyszłości, jakie ma marzenia, jednak zabrakło mu słów, by to wyrazić. Zaczęcie całej serii teorii do notek w ten sposób, widząc, jakie chłopaki mieli marzenia, co się dzieje z każdą kolejną notką, jakie te marzenia wydają się odległe i tak naprawdę, że los szykuje dla nich coś zupełnie innego, sprawia, że czytanie tych notek potrafi być bardzo emocjonujące i nieraz mocno zdołować. Dlatego uprzedzam w tym momencie, że niektóre notki, niekoniecznie notki Jungkooka, ale inne, mogą być bardzo emocjonujące i też nieodpowiednie dla ludzi wrażliwych,
a zwłaszcza do osób poniżej 18 roku życia. Nie bez przyczyny na niektórych tłumaczeniach tych notek w internecie pojawia się ostrzeżenie odnośnie wieku i tego, co się znajduje w treści tych notek. Druga notka została napisana 25 czerwca roku 20 i była już omawiana na tym kanale, ponieważ pochodzi z płyty Love Yourself Her i Jungkook zaczyna swoją historię od opowieści o tym, jak dotyka zakurzonego klawisza pianina, jednak dźwięk, który słyszy, znacznie różni się od tego, który słyszał wtedy, gdy jego Hyung grał na tym pianinie. I przez całą notkę pada jedynie słowo Hyung, nie pada imię, jednak wiadomo, że chodzi o Jungiego. To właśnie z Jungim Jungkook jest związany najbardziej i to było widać w Highlight Reel, w innych teledyskach. Podczas Airy Wings było to widać co prawda tylko w przypadku I Need You czy Run, bo tak naprawdę był on wtedy bardziej związany z Namjoonem i ta jego więź z Namjoonem także pojawia się w notkach. Zresztą całe Wings bazowało głównie na książkach i na filmach, między innymi na Demianie, więc można to w sumie uznać za osobną serię. Potwierdzenie na to, że chodzi o Jungiego, znajduje się w notce Sugi z tego samego dnia. On pisze, że nie był w szkole od 10 dni i słyszał, że podobno został wydalony i Jungkook pisze to samo, że nie widział swojego Hyunga od 10 dni. Jednak pytanie brzmi, dlaczego Suga został wydalony ze szkoły? 2 tygodnie wcześniej Jungkook spędzał czas z Jungim. Był to dzień, kiedy rodzice przychodzili do szkoły, jednak Jungkook nie chciał w tym uczestniczyć, więc poszedł gdzieś indziej. Od razu należy tutaj dodać, że BTS miało swoje własne miejsce spotkań, była to opuszczona klasa, którą następnie V nazywał ich klasą, czyli to było ich prywatne miejsce, gdzie spędzali ze sobą czas. Tego dnia Jungi i Cook też byli w klasie. Suga grał wtedy na pianinie i Jungkook podkreśla, że wie, że Suga i pianino to 2 osobne byty, jednak on nie może się powstrzymać, żeby nie myśleć o nich jak o jedności. I nie wie też dlaczego, ale gra na pianinie jego Hyunga potrafi doprowadzić go do płaczu. Jednak wtedy ta chwila została przerwana przez nauczyciela, który nagle wszedł do klasy. Chciał podejść do Jungkooka, jednak Suga stanął mu na drodze i go po prostu odepchnął. Można się domyślić, że takie zachowanie było niedopuszczalne. Suga podniósł rękę na nauczyciela i dlatego został wydalony ze szkoły. Jungkook w swojej notce pisze, że próbuje naśladować grę na pianinie Hyunga. Zastanawia się też, czy kiedykolwiek on wróci, czy faktycznie został wydalony i czy to jego wina, bo gdyby nie on, to Suga nie podniósłby ręki na nauczyciela i nadal grałby teraz na pianinie. Z dalszej części historii Jungkooka dowiadujemy się, że nadal ma on problemy w szkole. Kolejna notka została napisana 30 września roku 20 i nauczyciel próbuje się wtedy dowiedzieć, czy Jungkook nadal chodzi do tamtej klasy. Za brak odpowiedzi Jungkook zostaje ukarany i uderzony dziennikiem w głowę, jednak nadal nie odpowiada, ponieważ nie chce skłamać i nie chce powiedzieć, że tam nie chodzi. Nie przestał tam chodzić. Jego przyjaciele przestali ze względu na pracę, jednak on nadal odwiedza ich miejsce. Stojąc przed drzwiami ich klasy, był pewien, że znów zobaczy ten sam obraz, czyli Jin i Namjoon czytający książki, V grający w gry, Suga grający na pianinie, Jimin i J-Hope ćwiczący taniec. Jednak zamiast tego zobaczył tylko i wyłącznie J-Hope'a, który porządkował ich rzeczy i na jego widok podszedł do Jungkooka, objął go ramieniem i powiedział, że pora odejść i pora pożegnać się z tym miejscem. To był również moment, w którym Jungkook zrozumiał, że czasy, w których byli wszyscy razem, nie są czymś, do czego da się wrócić. Pomiędzy tą a kolejną notką są prawie 2 lata i jest to rok 22, czyli ten, w którym dzieje się najwięcej, nie tylko jeżeli chodzi o Jungkooka, a o wszystkich członków, ponieważ wcześniejsze notki wprowadzają nas jakby w historię, wyjaśniają, co wpłynęło na to, jacy Bangtani są teraz, na te problemy, które ich nie opuszczają i dlaczego to w ogóle się wydarzyło, a rok 22 to jest po prostu seria powiązanych ze sobą zdarzeń. Notka z 11 kwietnia także została już przeze mnie omówiona i to w dodatku nieraz. Jest to dzień, w którym wydarzyło się najwięcej, bo oprócz notki Jungkooka mamy też 2 notki Namjoona, 3 notki Jina, notkę Jungiego i jeszcze jedną notkę Jungkooka. Jednak w przypadku Jina zobaczycie, że nie mamy pewności, czy to wszystko aby na pewno wydarzyło się jednego dnia i czy wydarzyło się w ogóle. Bo przecież pamiętacie, że istnieje wiele teorii o tym, że Jin potrafi cofać się w czasie i on sam też w Highlight Reel mówił, że chciałby cofnąć czas, chciałby to wszystko naprawić, więc kto wie, być może jednak się udało. W tej nocy dowiadujemy się, jak Jungkook został pobity, co widzieliśmy już w teledysku do I Need You. Wpadł on na swoich oprawców, sprowokował ich, śmiał się, gdy był bity, przez co uznali go po prostu za szaleńca. I nawet w momencie, kiedy łzy wydostały się z jego oczu, on nie przestawał się śmiać. Gdy zamknął oczy, przypomniał sobie inną scenę. Widział swojego ojczyma, który płacze, widział przyrodniego brata, który go kopie i się śmieje. Rodzina nie reagowała zupełnie, jakby Jungkook był niewidzialny, jakby był powietrzem, a on
czuł się, jakby został pchnięty w brzuch tępym nożem. Z tego opisu możemy również wywnioskować, że Jungkook także miał problemy w domu. Matka i ojczym nie reagowali na przemoc, po prostu ich to nie obchodziło, a Jungkook był ofiarą. Cookie wszedł na dach, a panowała noc i tę scenę z kolei widzieliśmy w Euforii, podobnie jak większość scenach opisanych w notkach, a w sumie to prawie wszystkie. Jungkook stanął na krawędzi, jego nogi zadrżały i prawie stracił równowagę i w tym momencie zdał sobie sprawę, że wystarczy jeden krok, by skoczyć. Wystarczy jeden krok, by zakończyć to wszystko i nikt na pewno nawet za nim nie zapłacze. W albumie Love Yourself Answer znajduje się jeszcze jedna notka Jungkooka z tego samego dnia, w dodatku z tego samego momentu, czyli z tego momentu, kiedy on jest na dachu, czyli po raz kolejny czytamy, jak się on chwieje, prawie traci równowagę, ale rozkłada ramiona, żeby ją odzyskać, jednak nadal myśli o tym, że wystarczy jeden krok, by zakończyć to wszystko. Zamyka on oczy i wszystko znika, ciemność powoli go pochłania, nie myśli on o niczym, o nikim, niczego nie zapamięta, to wszystko się skończy. Ale w tym momencie zadzwonił jego telefon i dźwięk dzwonka sprawił, że Jungkook poczuł się jak nagle wybudzony ze snu. Dzwonił do jego Yoongi, a z notki Yoongiego dowiadujemy się, że pod koniec tego dnia wszyscy spotkali się w kontenerze Namjoona. Był to też dzień, kiedy Namjoon pomógł V uciec przed policją, gdy ten został przyłapany na robieniu graffiti, oraz dzień, w którym Seokjin pojechał sam nad morze. Kolejna notka łączy się bezpośrednio z notką Sugi, zresztą jak większość historii Jungkooka, została ona napisana 2 maja i Jungkook w tej notce zatrzymuje się przed drzwiami konteneru Namjoona. Z kolei Namjoon i kontener to też częsty widok, widzieliśmy to w I Need You, widzieliśmy to w Run, a także w Reflection. Było to również jedno z miejsc spotkań Bangtanów w notkach. Jungkook upadł, poczuł zimno i zadrżał i jakaś część jego chciała płakać, jednak żadna łza nie chciała się wydostać. Namjoon go zauważył, lekko nim potrząsnął i spytał, czy miał koszmar, a później zasugerował więcej snu i późniejszą rozmowę, żeby dowiedzieć się, co się stało. Jungkook, widząc, że to Namjoon, poczuł ulgę, dostał leki na gorączkę i zgodził się na późniejszą rozmowę, ale także dodał, że zastanawia się, czy kiedykolwiek uda mu się być takim dorosłym jak Namjoon. Nie jest to jednak cała historia opisana w tej notce, ponieważ po środku znajduje się opis zupełnie innej sytuacji i w momencie, kiedy Jungkook otwiera drzwi, widzi Yoongiego stojącego na łóżku, które płonie. Czuje on wtedy nieopisany strach, nieopisany gniew i nigdy nie był on co prawda dobrym rozmówcą, ale w tym momencie próbuje wyrazić swoje uczucia, przekonać Yoongiego, żeby tego nie robił i zaczyna on płakać do tego stopnia, że dławi się łzami. W momencie, kiedy rzuca się w ogień, żeby ratować Yoongiego, jedyne co jest w stanie powiedzieć, to pojechaliśmy nad morze razem. Tak jak już wspomniałam, jest to bezpośrednie nawiązanie do notki Yoongiego, w której on opisuje, co się stało, dlaczego to się stało, jednak ta notka jest naprawdę bardzo emocjonująca, więc musicie mi wybaczyć i poczekać do filmiku o Siudze, żeby się dowiedzieć, jak to dalej się potoczyło. 20 dni później, czyli 22 maja roku 22, stało się coś, o czym już wiemy. Otóż Jungkook miał swój wypadek samochodowy, który widzieliśmy w I Need You, który od zawsze wydawał się winą Yoongiego, szczególnie patrząc na ich kłótnie w Run. Z notek Yoongiego także dowiadujemy się, że on się obwinia się za to, co się stało z Jungkookiem i teraz jak o tym myślę, to być może to, co było ukazane w Run, było łagodniejszą wizualizacją tego, co mieliśmy okazję zobaczyć bardzo wyraźnie w Euforii. I możemy też pomyśleć, że skoro Yoongi był zawsze tak powiązany z Jungkookiem i Jungkook zawsze za nim podążał, uważał go za przyjaciela, a nagle postanowił sobie odebrać życie, to w tym momencie Cookie może się poczuć opuszczony i zdradzony. Po uderzeniu przez samochód Jungkook miał wrażenie, że jego ciało się unosi, a tak naprawdę leżał na twardej ziemi i niczego nie czuł, nie mógł poruszyć oczami, ponieważ jego ciało wydawało się bardzo ciężkie. Wpatrywał się w coś, co wydawało mu się światłem, jednak po wytężeniu wzroku zauważył, że jest to księżyc. Chciał coś powiedzieć, jednak z jego ust nie wydobywały się żadne słowa. Oczy miał otwarte, a robiło się mimo wszystko coraz ciemniej i ktoś do niego mówił, ale te słowa wydawały się zbyt odległe, żeby je zrozumieć. Pod koniec tej notki możemy jedynie przeczytać słowa, że życie jest bardziej bolesne niż śmierć. I pytanie brzmi, czy Jungkook nadal chce żyć. Z innych notek dowiadujemy się, że Jungkook trafił do szpitala i to samo widzimy w highlight reel. Cookie poruszał się na wózku inwalidzkim. Yoongi dostał telefon od Hosoka, który go poinformował o wypadku Cooka, a ten od razu udał się do szpitala, jednak nie wszedł na salę, nie miał odwagi, żeby tam wejść, ponieważ nadal bardzo się obwiniał. Dzięki highlight reel wiemy, że Jungkook powoli wrócił do zdrowia i odzyskał w pełni czucie w nogach. A następna notka napisana niecałe 2 miesiące później, bo 16 lipca roku 22 jest bardzo krótka i opisuje jedynie, jak Cookie stoi w oknie ze słuchawkami w uszach i śpiewa piosenkę, którą ćwiczy od tygodnia i już pamięta słowa. I na początku słowa tej piosenki bardzo mu się podobały, jednak teraz, w momencie kiedy ją śpiewa,
sprawia ona, że jest on smutny. Z highlight reel dowiadujemy się, że Jungkook poznał w szpitalu dziewczynę, która gra na gitarze i śpiewa. Prawdopodobnie jest to ta sama piosenka, którą teraz Cookie próbuje zaśpiewać, a która niestety sprawia mu smutek. W highlight reel jest pokazane, jak Jungkook w szpitalu niesie bukiet kwiatów, wchodzi do jednego z pomieszczeń, jednak jest ono puste. I ta sama scena jest opisana w kolejnej notce z 26 lipca, gdzie możemy przeczytać, że Jungkook w sekrecie zabrał kwiaty ze szpitalnego ogródka, poszedł do jednego z pokojów, zapukał do drzwi, jednak nie doczekał się odpowiedzi, a po wejściu do środka zauważył, że pokój jest całkiem pusty. Jungkook wspomina, jak się poznali, jak sfrustrowany jechał na wózku inwalidzkim przez korytarz szpitala i ledwo zdążył wyhamować przed dziewczyną, która się nagle pojawiła. Pamiętał ławeczkę, na której siedzieli, rozmawiali, słuchali muzyki i wspólnie rysowali. Jednak teraz dziewczyna odeszła, a on nadal ma bukiet kwiatów, ale nie ma go komu wręczyć. Co jest z kolei potwierdzeniem na to, co nurtowało wszystkich od momentu ukazania się highlight reel, a mianowicie te dziewczyny były prawdziwymi postaciami. I nie mam tu oczywiście na myśli prawdziwego BTS i ich koleżanki z życia, a raczej wykreowane i stworzone przez Big Hit postacie. W kolejnej notce Jungkook wciąż wspomina czas, który spędził dziewczyną, jak siedzieli razem na ławce, obserwowali jezioro, jak rozmawiali aż do samego zachodu słońca i jak on powiedział jej o kryjówce Bangtanów, o tym, jak poszedł na plażę, czy też o tym, jak udali się na stację kolejową, co z kolei jest nawiązaniem do notek Jimina i Sugi. Ona z kolei opowiedziała mu o każdym kącie szpitala, z którego okna najlepiej widać jezioro, czy którymi schodami można wymknąć się na dach. Znała każdy szczegół tego szpitala, co oznacza, że spędziła w nim bardzo dużo czasu. Teraz jej pokój był pusty, a Cookie spytał pielęgniarek, czy została ona wypisana, czy jednak przeniesiona do innego szpitala, jednak nie doczekał się żadnej odpowiedzi i czuł pustkę w sercu. Zdał sobie sprawę, że wszystkie historie, które kiedykolwiek opowiedział, dotyczyły jego hyongów. Jego hyongowie byli dla niego rodziną, przyjaciółmi, nauczycielami i tylko z nimi on tak naprawdę istniał. Wie jednak, że kiedyś nadejdzie dzień, kiedy jego hyongowie nie będą przy nim. Pójdzie on ich odwiedzić, jednak nikogo tam nie zastanie i nikt nie będzie w stanie mu wytłumaczyć dlaczego. Pod koniec tej notki pojawia się coś, co mnie po prostu znokautowało po całości, ponieważ Jungkook po raz kolejny wspomina noc wypadku samochodowego. Pamięta kształt samochodu, światła, pamięta znajomy dźwięk silnika i nie chce on nikogo podejrzewać, ale nic nie może poradzić na to, że ciągle ten wypadek, moment wypadku i wszystkie szczegóły do niego wracają. To jest moment, w którym ja mam ochotę otworzyć okno i po prostu przez nie wyskoczyć, bo pamiętam, ile razy rozważałam, czy to może Jin jest sprawcą wypadku samochodowego Jungkooka. Z tych notek i w ogóle ze wszystkiego, ze wszystkich filmów dowiadujemy się, że tak naprawdę tylko Jin prowadzi samochód, tylko on ma samochód, więc to już nabiera jakiegoś sensu. A poza tym też Jin w swoich notkach podkreśla, że wszystko jest jego winą, że chciałby cofnąć czas i to wszystko naprawić, więc nie uważacie, że wszystko nagle staje się jasne? Ale na wyjaśnienie tej sprawy musicie troszeczkę poczekać, ponieważ jest to pierwsza historia, a członków mamy 7. To by było na tyle, jest to dopiero początek, pierwszy odcinek serii i zdecydowanie więcej nawiązań, teorii i faktów poznacie w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś pomysły na swoje własne teorie, jeżeli chcecie, żebym jakąś konkretną teorię omówiła później, to też dajcie mi znać w komentarzach i oczywiście nie zapomnijcie napisać swoich własnych opinii. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, wciągnęła was ta historia, czujecie niedosyt i chcecie się dowiedzieć, kto żyje, a kto nie, to zasubskrybujcie nasz kanał, a na pewno niedługo odkryjecie prawdę. Do zobaczenia w następnym filmiku.